Siemanko! W dzisiejszym odcinku kontynuujemy świąteczne dekoracje. Jak widzicie, mam tu 3 rodzaje bombek. Na dzisiaj zajmiemy się wykonaniem jednej z nich. Zapraszam więc do oglądania. Tkaniny, jakie użyję na bombkę, to czerwona mikrofibra w kolorze żółtym oraz tkanina tapicerska w taki mocno kontrastowy wzór. Fajnie by było użyć czegoś świątecznego, no ale mam słabe doświadczenia właśnie z tkaninami świątecznymi. Te nadruki są słabej jakości, wszystko jest niewyraźne, no i końcowo także całość mi się nie podoba. Wykrój na bombkę będzie składał się z takich elementów. Tutaj mamy 2 ząbkowane, mniejsze części oraz główny element na 2 kartkach. Także zabieram się za wycinanie, co trzeba to posklejam, no i odrysowuję na brystolu. Wykroje mam wycięte, więc zabieramy się za odrysowanie wszystkiego. Bierzemy teraz czerwoną tkaninę, największy element i odrysowujemy 3 sztuki z czerwonej tkaniny. Teraz bierzemy tkaninę we wzorek i z niej także odrysowujemy 3 duże elementy. Teraz pora na żółtą tkaninę. Później 2 takie części i po jednej części tej mniejszej i większej. Wszystko mam odrysowane. Trzeba tylko pamiętać, żebyśmy te elementy wycięli w jedną stronę. Żebyśmy z rozpędu nie obrócili wykroju i nie odrysowali tego właśnie w drugą stronę. Tak jak czerwone było rysowane czy białe, tak ten drugi kolor też musi być w tą stronę odrysowany. Więc zabieram się za wycinanie. No i już za moment będziemy wszystko składali. Elementy do szycia mam wycięte. Tylko w tych częściach nie wycinałem na razie środka. Zrobię to dopiero po przeszyciu. Także przechodzimy już do maszyny i zabieramy się za składanie całości. Składam pierwsze elementy w parę. Wszędzie będzie zapas na szef 0,5 cm. Przeszywam najpierw po obwodzie. Mam zeszyte. Teraz jedną szpilką łapię w środku otworu. Teraz będę przeszywał stopką, idąc obok linii. Tak, żeby nasz szef był 0,5 cm także od tej linii. Tak to wygląda. Teraz nacinam. I teraz wycinam ten otwór po odrysowanym ołówku. Warto jest zachować taką kolejność, ponieważ jest spora szansa, że po wycięciu tego wcześniej te łuki będą nam trochę schodziły przy szyciu, no i można popełnić jakiś błąd, coś może nam się podwinąć. Teraz nacinam to. Proste odcinki nacinam co centymetr, natomiast tutaj, gdzie jest łuk, to dość gęsto, zewnętrzny łuk. Dobra, mamy ponacinane. Są może jacyś wędkarze na kanale. Ja używam do wywracania takich mniejszych elementów, właśnie szczypiec, do wyjmowania przynęt, czy do odhaczania. Rozchylamy je. No i jedną końcówkę materiału wciskamy w szczypce, zaciskamy je. No i musimy teraz to przeciągnąć.
Mamy ucho. Kolejnym elementem to będą dwa półkółka, które będziemy musieli zszyć tutaj po prostej części, ale właśnie z dodatkiem przed chwilą zrobionego ucha. Musimy je ułożyć równo. Może nawet trochę wystawać. To po przyszyciu dotniemy sobie tą część. Ważne, żeby to było równo ułożone. Coś takiego. Przyłapałem tylko szpilką na środku. Przechodzimy teraz do szycia. Także zapas na szef 0,5 cm. Ja zaczynam szyć od środka, przeszywam do końca i wracam przez całą długość i kończę z powrotem też na środku. Mały rygiel. Doszywam do końca. Tak to wygląda. Odcinam więc ten naddatek. To na razie odkładam. I zabieramy się za te części. Te elementy musimy najpierw zszyć razem na 0,5 cm i tak samo drugi. Mamy zeszyte. Także teraz musimy wcisnąć jedno w drugie. Zeszpilkowałem. Otrzymujemy coś takiego. No i teraz zabieramy się za szycie. Tutaj łączymy te miejsca i przeszywamy je razem. Ścinamy czubki dość blisko szwu, ale też nie za blisko, tak żeby go nie przeciąć. Oraz musimy rozciąć wcięcia. Teraz będziemy doszywali kółko. Sprawdzam, przykładając kółko do krawędzi, czy te obwody mi się zgadzają. I jak widać, powstała nieprawidłowość w kółku. Kółko jest większe niż cały obwód kołnierza. Więc układam teraz to, co mamy do zszycia spodem
czyli tym kółkiem w stronę ząbków. Także nie śpieszymy się tu. Powoli dokładamy krawędź do krawędzi. Tak to wygląda. Czyli jak widzicie, mimo że wcześniej było ze 2 cm różnicy, no to wszystko ładnie nam się zeszło. Nic tu nie mamy pomarszczone. Żółty kolor mamy skończony. Zabieramy się więc za zszywanie całej bryły bombki. Nitka zmieniona, więc teraz łączymy te elementy. Będę je ostatecznie składał w 3, czyli jeden komplet, jedna połówka będzie się składała z 2 niebieskich i czerwonego, a druga połówka z 2 czerwonych i niebieskiego. No tutaj jest kolejny problem, ponieważ te części, jak będziemy zszywali, teraz będzie chyba lepiej widać, nie są one symetryczne. Zgadzają się w nich tylko łuki. No i teraz podczas szywania będziemy musieli dokładać te poszczególne krawędzie do siebie, tak żeby to wszystko nam się zszyło. Więc tutaj szpilkowanie nam niewiele pomoże. Może nam nawet utrudnić pracę, ponieważ tutaj będziemy polegali głównie na tym, żeby właśnie krawędź do krawędzi dokładać podczas szywania. Nie warto się tutaj śpieszyć, ponieważ szkoda czasu na prucie. Lepiej po prostu zrobić to raz i porządnie wolniej i przejść do kolejnych etapów. Robimy rygiel i będziemy dokładać poszczególne krawędzie do siebie. Nie śpieszymy się, nie naciągamy tych tkanin. Po prostu staramy się, żeby ta dolna warstwa leżała sobie tak jak leży, a my górną część po kawałeczku dokładamy do niej. Ponieważ jak zaczniemy tym ciągnąć, naciągać, no to na końcu nam pewnie się nie zgodzi. Tak to wygląda. Na końcu z milimetr. No ale to dlatego, że na początku milimetr czerwonego jest wyżej. Więc ogólnie byłoby wszystko równo. Tylko lekko skaszaniłem. Postaram się poprawić przy tej drugiej części. I tak samo dół sobie idzie jak idzie. Dokładam tylko górę.
Jeśli nam się marszczy, no to mniejszymi ruchami 2-3 oczka dokładamy, 2-3 oczka i tak całość. Tym razem się poprawiłem. Tutaj jest prawie idealnie. U góry też jest równo. Wykonam więc drugą część z 3 kawałków. No i za chwilkę do Was wracam. Mam już 2 połówki, więc pozostaje nam tylko zszyć to na takiej samej zasadzie, jak szyliśmy dotychczas. Tylko warto pamiętać, żeby zostawić gdzieś otwór na wywrócenie, ponieważ jak zszyjemy to w całość, no to doszyjemy jeszcze górny kołnierz, który robiliśmy wcześniej, no i otwór musi być gdzieś tutaj na bombce. Przyłapane, więc szyjemy. Warto sprawdzać, żebyśmy nie podszyli czegoś pod spód. Zostawię chyba tutaj otwór, bo później zapomnę. Tak to wygląda całe. Nie będę tutaj nacinał krawędzi, ponieważ ta cała bryła jest dosyć spora, więc nic nam tu nie będzie ciągło. Pozostaje nam tylko doszyć jeszcze ten żółty element. Wywracamy go w taki sposób, żeby te ząbki były wewnątrz. Na wierzchu mamy tą zewnętrzną stronę tkaniny, a tutaj wychodzi nam taki krótki kołnierz, który właśnie będziemy doszywali do tego kołnierza, który jest w bombce. Więc teraz szpilkujemy to. Tak to wygląda. I po prostu naokoło obszywamy to, uwzględniając zakład na szef 5 mm. Mam nadzieję, że cokolwiek widać, bo mało miejsca tutaj jest. Mam obszyte. Więc teraz wywrócimy. Gdzieś tu był otwór. Tak wygląda spód. No to chyba jeden z moich równiejszych. Chyba musiał sobie zdjęcie zrobić nawet. Bo to się nieczęsto zdarza. Tak to wygląda. Jeszcze trzeba pamiętać, żeby wypchnąć te narożniki. Na razie one tak śmiesznie sterczą, ale po napchaniu
Ładnie nam się położą tutaj wzdłuż bombki. Także zabieram się za wypełnianie. Tak to się prezentuje. Wypchane, zaszyte, bombka XXL. Bombka gotowa. Mam nadzieję, że będziecie chętni na wykonanie własnej. Zapraszam więc do mojego sklepu z wykrojami, gdzie będziecie mogli kupić wykrój właśnie na taką bombkę. No a na dzisiaj to by było już wszystko. Jeśli się Wam podobało, zostawcie łapkę, komentarz dla zasięgu i trzymajcie się. Cześć!